Hello all of you, nice to see you on my channel. If you don't understand Polish, edit English description which you can also translate for your local language. Cześć! Przed rozpoczęciem spawania przetopu metodą TIG proponuję zwrócić szczególną uwagę na to, czy materiały, na których będziemy tą warstwę wykonywać, są czyste, a z drugiej strony, czy są zmontowane w ten sposób, że drut, którego będziemy używać w formie spoiwa, bez problemu przez nie przechodzi. Następna rzecz to dysza ceramiczna. Jak widzicie, w tej chwili prezentuję Wam dwie. Jedna jest 6, a druga 8. Ta o mniejszej średnicy wchodzi troszeczkę do szczeliny i właśnie dlatego jej użyję, ponieważ będę mógł spawać na troszeczkę krótszej elektrodzie w porównaniu do dyszy 8 i również gaz osłonowy, który powinien trafiać do jeziorka, będzie się w mniejszym stopniu marnował. Następna sprawa to technika spawania. W tej konkretnej sytuacji zademonstruję Wam, jak spawać, opierając dyszę o spawany materiał. Mógłbym to zrobić na przykład z tak zwanej wolnej ręki, ale to będzie temat na przyszłość. Ja w tej konkretnej sytuacji mam utrudnienie przy starcie, ponieważ jak zauważyliście, urządzenie, które posiadam, nie jest profesjonalnym TIG-iem. Rozpoczęcie spawania wykonuję kontaktowo z materiałem i co się nie trudno domyślić, że jest ryzyko w tej konkretnej sytuacji uszkodzenia elektrody, co na pewno by wpłynęło na jakość wykonywanego przetopu. Mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że po uszkodzeniu elektrody wykonanie prawidłowego przetopu jest niemożliwe. Ale ok, przejdę do techniki spawania. Opierając dyszę o spawany materiał, wykonuję krótkie ruchy zakosowe, cały czas koncentrując się w miejscu łączonych materiałów. Jednocześnie staram się w niezmiennym tempie dostarczać drut do jeziorka, cały czas wykonując obie czynności w jednym niezmiennym tempie, dzięki czemu jakość wykonanej spoiny będzie prawidłowa. Kiedyś na moim kanale użyłem takiego stwierdzenia, że jeśli chcesz nauczyć się prawidłowo spawać metodą TIG, to trenuj technikę dostarczania drutu. Dodam jeszcze, że w szczególności jeśli chodzi o spawanie warstw przetopowych. Moja technika dostarczania spoiwa w tej konkretnej sytuacji jest taka, że trzymam drut między palcem środkowym i wskazującym, którymi dociskam go równomiernie do jeziorka, a kciukiem dodatkowo staram się asekurować te palce, przesuwając drut do przodu. W momencie, gdy muszę wykonać ruch wsteczny kciukiem, zabezpieczam palcem środkowym i wskazującym drut tak, aby on się nie poruszał lub na przykład nie wykonałbym przez pomyłkę kciukiem ruchu wstecznego drutem i jednocześnie wpycham ten drut do jeziorka w celu jego wypełnienia. Generalnie zawsze staram się szukać alternatywy dla jakiegoś oparcia ręki, ponieważ z tak zwanej wolnej ręki podawanie drutu uważam za prawie niemożliwe, spawając przez dłuższy czas. Proponuję rozwijać umiejętności spawania w ten sposób, że zarówno prawą, jak i lewą ręką wykonujemy obie czynności na tym samym poziomie, czyli podawanie spoiwa i prowadzenie uchwytu. Generalnie po tym filmiku powinienem przejść do wypełnienia jak i lica na tym materiale, ale mam troszeczkę inny plan. Postaram się zademonstrować, jakie problemy mnie dręczyły podczas nauki spawania przetopu metodą TIG. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!